dość późno zrozumiałem znaczenie obecności Żydów w Lublinie. W zasadzie jej nie dostrzegałem. Przypominam sobie, że przychodziłem na Stare Miasto, na Plac Zamkowy w okresie moich lat licealnych. W ogóle nie miałem świadomości, że tu było kiedyś tętniące przez kilka stuleci życiem miasto Żydów. O tym nie miałem zielonego pojęcia. Tak samo sądziłem, że Majdanek to jest miejsce polskiej martyrologii i jeńców sowieckich. To znaczy żołnierzy radzieckich wziętych do niewoli przez hitlerowców. Już jako dziecko ze szkoły podstawowej uczestniczyłem w obowiązkowych w tamtych latach wycieczkach na Majdanek i ani razu podczas tych wycieczek, oprowadzania po Majdanku, chociaż to, co tam można było zobaczyć, wywoływało duży wstrząs, nie było mowy o Żydach, ani słowa. Byli przemilczani. I właściwie, no owszem, jakoś docierało do mnie, że Żydzi zostali prawie wymordowani. Też pamiętam jako 10-letni, 11-letni chłopiec rozmowy o Żydach, którzy wyjeżdżają z Polski w 1968 roku. Nawet dziwiłem się, kim są ci ludzie i wyjaśnienia, które otrzymywałem, nie były dla mnie zadowalające, ani też dlaczego wyjeżdżają. Ale o tym mówiono w moim domu, ale specjalnie mi nie tłumaczono. Więc właściwie nie miałem jakiejś pogłębionej, jeśli w ogóle jakąś świadomość obecności i związków mam na myśli zarówno pięknych kart historii, jak i napięć, ale w ogóle nie miałem świadomości zagłady, która spotkała Żydów na ziemiach polskich. I przypominam sobie właśnie, że te odwiedziny, zwiedzanie Majdanka dla mnie było ważne także z powodów rodzinnych, ponieważ mój wujek, starszy brat mojej mamy, jako chłopiec był więźniem Majdanka. I on po wojnie właściwie już nigdy nie wrócił do równowagi psychicznej. Pobyt na Majdanku zostawił wielką traumę. Dość długo żył, zmarł kilka lat temu, więc właściwie gdy był nawet człowiekiem już 80-kilkuletnim, on albo był człowiekiem, który milczał na ten temat, albo mówił z wielkim jakimś takim bólem o latach swojej młodości, więc to był chyba jedyny więzień Majdanka, którego ja osobiście poznałem i tym bardziej było dla mnie ta interpretacja, że Majdanek to jest część polskiej martyrologii, bo taka przecież była bardzo przekonująca. Od tej pory zacząłem się zastanawiać, że kiedy chodzi o ludzkie życie i ludzką śmierć, to nie ma informacji neutralnych. I stąd zrodziło się także moje dociekanie, wręcz nawet swoista obsesja. Ja ciągle, jak przychodzę tutaj właśnie w te okolice, gdzie jest Brama Grodzka i za Bramą Grodzką, to ja chodzę po nieistniejącym mieście. I ze zdziwieniem stwierdziłem, bo nawet nie wiedziałem, że tych wierszy tak sporo napisałem, że te motywy są obecne w moich wierszach, one są rozsiane. Naprowadził mnie na to zresztą mój żydowski przyjaciel Aleks Dancik, któremu od czasu do czasu dawałem moje tomiki poetyckie i on te wątki jakoś wyłowił i mówi: słuchaj, ja zacząłem wprowadziłem twoje wiersze do moich zajęć w Yad Vashem. Ja otworzyłem oczy, mówi, bo to jest bardzo interesujące świadectwo postpamięci. Pamięci o świecie żydowskim u ludzi, którzy życia żydowskiego sprzed zagłady nie pamiętają.
I rzeczywiście ten wstrząs był potrzebny, żebym także szedł dalej również w kierunku dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ale też dla mnie ważne było spotkanie, a nawet zaprzyjaźnienie się z tą naprawdę resztką Żydów, których rodziny, niektórzy z nich sami przeżyli Holokaust. Ja czasem żartuję, że chyba znam wszystkich lubelskich Żydów. Może rzeczywiście znam ich wszystkich, bo jest ich tak mało. W każdym razie wielu z nich spotkałem. Zwłaszcza chciałbym wspomnieć Romana Litmana, rodzinę Matraszków, już tutaj wspominaną Wandę Lotter. Jeśli chodzi o Wandę, to też muszę opowiedzieć o pogrzebie jej matki, bo to był, myślę, że jedyny pogrzeb w historii ludzkości. Przepraszam za ten patos. Jej matka, Żydówka, zresztą pochodząca z rodziny kantora, a więc religijnej rodziny żydowskiej, wyszła za mąż za Polaka, za katolika. I Wanda była dzieckiem właśnie z tego małżeństwa. Kiedy matka umarła, która do końca miała jednak tożsamość żydowską, chciała być pochowana w tym samym grobie ze swoim mężem, katolikiem. I zgłosiła się do proboszcza swojej parafii. Proboszcz powiedział, że on Żydówki nie będzie chował nawet w katolickim grobie. A ponieważ wcześniej już znaliśmy się, ona zadzwoniła do mnie, ja nawet nie zrozumiałem, o co chodzi, bo ona płakała przez 5 minut do słuchawki. Zrozumiałem, że coś strasznego się stało. Później chyba nawet od razu się spotkaliśmy i ona mi dokładnie to opowiedziała. Powiedziałem, że to ja odprawię ten pogrzeb i odprawię go w taki sposób, żeby to był pogrzeb Żydówki, choć ja oczywiście nie mam do tego prawa, ale przecież mamy wspólny Stary Testament, czyli dla Żydów Tanach, mamy Torę, weźmiemy czytania ze Starego Testamentu, ja powiem homilię i możemy śpiewać psalmy, i to robiliśmy, i odprowadzić się do groba. Przy grobie niech będą modlitwy żydowskie. I tę liturgię w kaplicy zakończyłem położeniem kamyka na trumnie. I to nawet wiem, że ktoś z rodziny, bodajże z Izraela, był obecny na tym pogrzebie, ponieważ potem Wanda mi przyniosła wycinek z prasy izraelskiej, gdzie ten pogrzeb został opisany. Ja go też opisałem później w swojej książce, w takim eseju pod tytułem Kamyk chyba, choć już nie pamiętam dokładnie tego eseju. W każdym razie tego typu właśnie relacje ludzkie, one chyba najbardziej ludzi zbliżają. I stąd właśnie mówię, że świat żydowski stał się jakoś częścią mojego świata.